Cześć! Dzisiaj chcieliśmy Wam polecić akcesoria, których używamy na co dzień i są to akcesoria, które nie uszczuplą Waszego budżetu za mocno, a w pełni je Wam polecamy na co dzień do pracy z filmowaniem i z fotografią. Jest dzisiaj ze mną Damian z Odkryj To, którego zapraszam tutaj już do stołu. Witamy Damiana i każdy z nas poleci Wam jakieś akcesorium, które w jego pracy jest po prostu niezbędne i używamy tego na co dzień. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym Wam polecić, jest taki oto super clamp. Do czego to służy, zapytacie? Otóż to możecie przypiąć do czego chcecie, do statywu, do stołu czy do jakiejkolwiek innej powierzchni. Tutaj z tyłu macie dwa miejsca do wkręcenia Waszego akcesorium. Możecie do tego przytwierdzić mikrofon, dodatkową lampę gdzieś z boku, nad Wami, gdziekolwiek chcecie. Nie potrzebujecie do tego dodatkowego statywu. Możemy się posłużyć takimi oto kolankami, żeby połączyć akcesorium z naszym docelowym sprzętem. Na górze umieszczam sobie lampę. Tutaj do tego wkręcam w jakiejkolwiek chcę pozycji. Czyli teoretycznie to akcesorium może w pewnym zakresie zastąpić nam statyw. Tak, oczywiście. Więc kiedy na przykład kręcimy jakiś materiał dla jakiejś restauracji, często, gęsto, to on może nam sprawić się nawet lepiej niż zwykły, duży, trójnogi statyw. Od razu rekomendowałbym się zaopatrzyć w kilka takich, naprawdę bardzo przydatne urządzenie. Pamiętajcie, że wszystkie akcesoria, które dzisiaj polecamy, będą umieszczone w opisie. Będziecie mogli je w łatwy sposób znaleźć i sobie kupić. Damian, teraz Twoja kolej, poleć coś naszym widzom. Tomek, czy miałeś kiedyś taką sytuację, że jesteś w aucie, stoisz w korku, a pilnie musisz zrobić jakiś materiał dla klienta, a masz na kolanach swojego starego, wysłużonego laptopa, dobrego laptopa, ale mimo wszystko nie jesteś w stanie składać, montować filmów czy koloryzować bez dodatkowego zewnętrznego zasilania? No tak, no bo większość takich mocniejszych laptopów to bardzo szybko pada im bateria. Nie? Dokładnie. No i co wtedy zrobić? To jest jedna z najtańszych prostownic, którą możemy dostać na polskim rynku. Prawdopodobnie to jest jakaś chińszczyzna. Ona się nazywa Hexagen 200×400. Przetwornica napięcia. Przetwornica napięcia, która zmieni nam napięcie, które jest dostępne w zapalniczkach samochodowych, na zwykłe wejście, które znajdziemy w standardowych zasilaczach do naszych laptopów. Ja używam akurat tej firmy, ale jest dużo jakichś takich no-name'ów, które też dobrze działają. To są podzespoły, które z nimi raczej nic się nie powinno dziać. Koszt takiego urządzenia zaczyna się od chyba 70 zł i można go kupić stacjonarnie w Media Expert, w MediaMarkt czy RTV. Czy jest dostępny tutaj na rynku Jest szeroko polskim? dostępny. Czy jak korzystacie z laptopa gdzieś w trasie, to super rozwiązanie. Następną rzeczą, którą chciałbym polecić, jest filtr 2 w 1. Jest to filtr od K&F, taka chińska firma. Uważam, że jeżeli ograniczacie ilość sprzętu, którą nosicie na Wasze plany filmowe, na Wasze misje, to uważam, że to jest super sprzęt, bo macie 2 filtry w jednym. Możecie regulować i przyciemnianie obrazu, tym oto tutaj pokrętłem, oraz redukujecie odbicia i też dzięki temu, że jest to jeden filtr zamiast 2, zaoszczędza nam po prostu czas. Ten filtr dogłębnie przetestowałem i możecie to zobaczyć w tym filmie, który Wam się tutaj wyświetli. Uważam, że to jest naprawdę fajne akcesorium. Przyda się nie tylko filmowcom, ale i fotografowie zrobią z niego dobry użytek. W szczególności, kiedy filmujecie przez jakieś szyby, tam gdzie są powierzchnie mokre, które odbijają światło, to wszystko można zredukować. Musicie wiedzieć to, że nagrywaliśmy już to, ale niestety się nie nagrało. Dlaczego? Bateria, a to jest ładowarka do baterii. Nie do końca zwykła ładowarka do baterii, ponieważ pełni funkcję również etui do baterii oraz etui na karty SD. Dodatkowo, w momencie, kiedy akurat przypadkowo zapomnieliście swojej ładowarki albo powerbanka, którego używacie na co dzień i musicie szybko podładować telefon, to jest urządzenie, które Wam pomoże. Albo inne akcesorium, bo tak naprawdę możemy podłączyć pod to jakieś inne urządzenia do filmowania, nie? Zgadza się. Każde urządzenie, które ma jedno z tych wejść, czyli USB 2.0, USB-C albo USB mini, możemy podłączyć do tego urządzenia i ładować, niestety kosztem baterii, które znajdują się w środku. Mimo wszystko
polecamy to urządzenie. Ja z niego korzystam codziennie. Kolejną rzeczą, którą polecam, jest taka oto szybkozłączka typu Arca Swiss. Wszystkie swoje statywy przystosowałem pod ten typ właśnie podstawek. Przede wszystkim możemy bardzo szybko zmienić położenie kamery ze statywu na gimbal, bo w gimbalu też mamy mocowanie typu właśnie Arca Swiss, więc szybko wyciągamy kamerę ze statywu i wstawiamy do innego statywu lub właśnie pod gimbal. Dzięki takiej podstawce możemy bardzo łatwo przerobić każdy statyw na ten typ mocowania. Tutaj wkręcamy naszą starą podstawkę i dzięki temu w prosty i szybki sposób przerabiamy nasz statyw na Arca Swiss. Naprawdę polecam przerobić cały nasz sprzęt filmowy na ten typ właśnie mocowania, bo na planie zdjęciowym po prostu zaoszczędzimy mnóstwo czasu, nie będziemy się stresować przekładaniem tego na inne podstawki i tak dalej. Ta jest od SmallRiga, kosztuje niewiele, a oszczędza mnóstwo właśnie czasu i dodatkowego wykręcania i wkręcania śrubek. Naprawdę polecam. Jeżeli prowadzicie działalność w obrębie filmowania i sporadycznie macie okazję filmować coś, do czego potrzebujecie obiektywów makro, a nie zarabiacie nie wiadomo jakich pieniędzy, szukacie tutaj jakichś oszczędności. Czysta fizyka. Przez to, że oddalimy swój obiektyw od naszej matrycy, dzięki temu będziemy mogli tworzyć ujęcia, które będą zbliżone do ujęć, które uzyskamy obiektywami makro. Na przykład ta przejściówka Meike, akurat są dwie wersje tej przejściówki. Przejściówka, która ona jest w ogóle dostępna pod różne systemy. Ta jest akurat pod Soniacza, pod E-mount. Ta akurat ma dostępny autofokus, czyli współpracuje z autofokusem Sonego. Jeżeli nie macie pieniędzy i sporadycznie filmujecie ujęcia makro, to jest coś, co gdzieś tam pozwoli Was przybliżyć do ujęć, które faktycznie otrzymujecie ze sprzętów, z obiektywów, które są po prostu drogie. I jak to działa? Po prostu zakładamy to przed obiektyw? Zgadza się. Tutaj mamy zwykłe mocowanie do korpusu, a z drugiej strony mocujemy obiektyw. I to wszystko. Z jednej strony obiektyw... I mamy obiektyw makro. Dokładnie. Mi się kilka razy przydało, uratowało mi gdzieś tam sporadyczne ujęcia, czy jeśli chodzi o jakieś ujęcia produktowe. Z całego serca polecam, tylko zastrzegam, to jest tanie, to jest plastikowe. Ja akurat zamówiłem to z Chin, ale jeżeli, tak jak ja, na co dzień nie nagrywacie ujęć makro, to jest ciekawy produkt dla Was. Jeżeli Wy macie takie akcesoria, z którymi nie rozstajecie się na co dzień, jesteście w stanie je polecić, no to podzielcie się z nami w komentarzach, będzie nam bardzo miło. A tymczasem chciałem Was jeszcze zaprosić do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale, nie pożałujecie. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Do zobaczenia!